Witam w świecie Izotopii. Jeśli masz kłopot z odnalezieniem swojego stylu ubierania się i mimo porad stylistek ciągle się gubisz, to koniecznie obejrzyj ten odcinek. Pokażę Ci, jaką drogę ja przebyłam, żeby odnaleźć ten własny styl, a jestem właścicielką małej szafy kapsułowej i być może te moje doświadczenia też przydadzą się Tobie. Zapraszam! W poprzednim odcinku mówiłam o 4 elementach stylu, które są kluczowe, stanowią podstawę, zanim w ogóle jeszcze zacznie się praca z ubraniami ze stylistką lub bez. Pomysł ten zaczerpnęłam z książki Moniki Jurczyk-Osy. Jest to kwadrat stylu. No i przedstawiłam, jak ja ten kwadrat stylu zinterpretowałam, określiłam dla siebie. I okazało się, że wiele z Was jest bardzo ciekawych, jak ja do tego doszłam, jaką metodą doszłam do określenia tego swojego kwadratu stylu. I to mnie zmobilizowało do tego, żeby te moje doświadczenia i przemyślenia zebrać razem i opisać w formie takiej mini metody, która jest w sumie prosta, bo zawiera tylko 4 kroki. No i właśnie o tym teraz opowiem w nadziei, że skoro ta metoda sprawdziła się dla mnie, to zechcesz ją być może wypróbować, no i może Tobie też jakieś pozytywne rezultaty ona przyniesie. Krok pierwszy polega na wybraniu z Twojej szafy tylko ubrań, które lubisz pod każdym względem, co do których nie masz żadnych ale i zawsze, gdy je zakładasz, to czujesz się dobrze ubrana. Ja niestety nie miałam zbyt wielu takich rzeczy, gdy po raz pierwszy zrobiłam to ćwiczenie. Powieś lub ułóż te rzeczy tak, żeby je mieć na widoku, żeby nie tonęły w czeluściach szafy, tylko były ładnie wyeksponowane. Ja nie miałam wtedy wystarczająco miejsca w szafie, więc po prostu wyjęłam inne rzeczy i zaniosłam je do schowka tak, żeby zwolnić część szafy dla tych moich ubrań takich the best. To jest bardzo ważne, żeby na tym etapie chociaż czasowo zredukować ilość rzeczy i usunąć z pola widzenia te wszystkie rzeczy, których nie nosisz. Jeśli tego nie zrobisz, to pozbawisz się bardzo ważnego czynnika, jakim jest jasny wgląd w Twoje obecne wybory. Krok drugi polega na zestawianiu tych najlepszych, ulubionych ubrań w stroje. Próbuj łączyć te elementy tak, aby powstał z nich cały gotowy ubiór. To zadanie może się okazać wcale nie takie łatwe. Ja na przykład miałam prawie same góry w tych ulubionych, a z dołami było już znacznie słabiej. Musiałam więc sięgać po kilka sztuk, które miały pewne braki, pewne ale zrobiłam to świadomie, bo niczego nie chciałam na tym etapie kupować. I Ciebie też przestrzegam przed tą pokusą. Na tym etapie korzystamy tylko z tego, co już mamy. Jeśli brakuje nam czegoś do dopełniania stroju, to sięgamy po mniej ulubione ubrania. Chodzi o to, żeby dać sobie czas na obserwację i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. To się opłaci, bo w przyszłości unikniemy nietrafionych zakupów. Krok trzeci to już kwadrat stylu w akcji. Teraz, kiedy możesz ze swoich ulubionych rzeczy budować stroje, nadchodzi moment wykorzystania pomysłu osy na kwadrat stylu. Codziennie rano rób zdjęcie Twojego stroju, a pod wieczór usiądź z kartką papieru i uważnie przyjrzyj się temu zdjęciu. Zapisz następujące obserwacje. Wartości. Co w tym stroju jest dla mnie ważne? Co w nim cenię? Może jest to wygoda, może praktyczność, a może wysoka jakość materiałów, a może to, że wyróżniają mnie z tłumu. Nastrój. Jaka energia emanuje z tego stroju? Jaki nastrój on oddaje? Może jest to dziewczęcość, a może romantyzm, a może aktywność i dynamika. Gdyby było Ci trudno znaleźć odpowiednie słowo, to pokaż zdjęcie przyjaciółce lub komuś z rodziny i zapytaj, jaki nastrój oni widzą, jakie skojarzenia ten strój im nasuwa. Charakter.
Dalej, patrząc na zdjęcie, zapytaj siebie, jakie cechy charakteru można przypisać tak ubranej osobie. Nasz wygląd jest sposobem niewerbalnej komunikacji ze światem, więc czy tego chcesz, czy nie, Twój strój kształtuje obraz, jaki inni widzą. Zapisuj więc cechy charakteru tej osoby ze zdjęcia. Może jest nowoczesna, może skromna, może przyjazna i ciepła, a może ekstrawagancka i odważna. Sylwetka. Uważnie przyjrzyj się zdjęciu i zwróć uwagę na te elementy sylwetki, które Twoim zdaniem wyglądają korzystnie i zastanów się dlaczego. Może masz ładny dekolt i jego odsłonięcie korzystnie wpływa na całą sylwetkę. A może długie i zgrabne nogi i ich wyeksponowanie sprawia, że cała sylwetka zyskuje. Zapisuj to, co Ci się podoba na zdjęciu. To, co Ci się mniej podoba, też możesz zapisać i przeanalizować. Prowadź te obserwacje przez 7 dni, tak żebyś mogła sprawdzić styl w różnych sytuacjach życiowych, w pracy i podczas weekendu. Z mojego doświadczenia wynika, że 7 do 10 dni obserwacji wystarczy, żeby wyciągnąć dobre wnioski. Krok 4 to lekcja stylu. Po zakończeniu obserwacji, czyli mniej więcej po 7 do 10 dniach, wróć do zdjęć i notatek na temat wartości, nastroju, charakteru i sylwetki. Zwróć uwagę na to, czy są powtarzające się elementy albo podobne do siebie. Szukaj części wspólnych, a jednocześnie słuchaj swojej intuicji. Ostatecznie wybierz po 2 określenia na każdy element kwadratu. No i voilà! Właśnie odrobiłaś swoją pierwszą lekcję Twojego autentycznego stylu. Ja tą metodą odkryłam podstawy mojego stylu, ale muszę się przyznać, że często wracam do tego kwadratu i jeszcze raz go analizuję, no bo wiadomo, że gust mój się wyostrza, trochę się zmienia. Obserwuję sobie różne zdjęcia na Pinterestie czy na Instagramie i też próbuję właśnie tą metodą kwadraty stylu je opisać, no ale to już zajęcie dla pasjonatek i praca dodatkowa. Także w ramach ćwiczenia oka i wyrobienia sobie słownictwa dotyczącego stylu też, jeśli masz ochotę, możesz to robić. Jeśli wypróbujesz tę metodę, to napisz mi o tym koniecznie w komentarzu, albo może nawet lepiej na adres mailowy, on jest podany w opisie pod filmem. I jeśli masz jakieś pytania, to też zadawaj je w komentarzach, bo ja sobie zdaję sprawę, że w tym krótkim przewodniku mogłam wszystkiego zbyt dokładnie nie wyjaśnić. U mnie ta metoda częściowo była po prostu taka intuicyjna. No a jak zwykle, jeśli odcinek się podobał, coś ciekawego wniósł, to poproszę o lajki, o subskrypcję, o komentarze, o podzielenie się tym odcinkiem. Na dzisiaj dziękuję już bardzo za uwagę i zapraszam na następny odcinek za 2 tygodnie. Do zobaczenia!